Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku podsumuję to, co się wydarzyło na polskich drogach w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Oprócz autostrad i dróg ekspresowych będę omawiał również drogi krajowe. W pierwszej części opowiem o drogach, na które wydano decyzję środowiskową. W drugiej części omówię drogi, na budowę których rozpoczęto przetargi. W trzeciej części filmu omówię nowe drogi, na budowę których podpisano umowę. W czwartej części filmu przedstawię drogi, na które wydano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Natomiast w piątej części filmu omówię drogi, które zostały udostępnione kierowcom. Chcę, jeśli czas mi pozwoli, robić takie odcinki cyklicznie, co kwartał, abyście wiedzieli na bieżąco, co się dzieje na polskich drogach. W dzisiejszym materiale będę używał map Google oraz OpenStreetMap w wersji polskiej i niemieckiej. Obie różnią się tym, że w wersji polskiej planowane drogi zaznacza się przeważnie dopiero, gdy rozpoczyna się budowa, natomiast niemiecka pokazuje często ślad drogi, zanim jeszcze budowa się rozpoczęła. Zanim przejdę do filmu, to jeszcze jedna prośba. Jestem pasjonatem dróg, a nie politykiem. Nie stoi za mną żadna osoba ani partia. Proszę do moich filmów nie wklejać polityki. Wszelkie komentarze, że obecny rząd jest najlepszy od czasów Bolesława Chrobrego, a inni byli źli lub odwrotnie, będą automatycznie usuwane. Najpierw omówię drogi, gdzie została wydana decyzja środowiskowa. Decyzja taka oznacza zatwierdzenie przebiegu drogi w rekomendowanym wariancie plus uwarunkowania środowiskowe. A więc wydano decyzję dla autostrady A2 od węzła Konotopa koło Warszawy do węzła Łódź Północ. Jest to rozbudowa o trzeci pas długości około 90 km. Odcinek ten od dnia otwarcia, czyli już od 9 lat, ma tak duży średniodobowy ruch, że powinien mieć od początku 3 pasy. Ważne jednak, że coś zaczyna się dziać. Podczas przebudowy do 3 pasów ruchu przewiduję ogromne korki. Przebudowa będzie wyglądała zapewne tak, jak to było na obwodnicy Poznania podczas rozbudowy do 3 pasów ruchu. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Wydano decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 od Stargardu do Piły długości 108 km. Droga w przyszłości połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock z Warszawą. Wydano decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S74 od węzła Kielce-Zachód na połączeniu z S7 do węzła Kielce-Bocianek długości około 5 km. Droga ta pobiegnie wzdłuż istniejącej ulicy Łódzkiej i Jesionowej w poziomie -1. Przechodzimy do części drugiej. Omówię drogi, gdzie zostały rozpoczęte przetargi na projekt i budowę. A więc rozpoczęto przetarg na drogę ekspresową S1 z Mysłowic do Bielska-Białej od węzła Mysłowice-Kosztowy do węzła Bieruń długości 10 km. Oraz drugi, 2-kilometrowy odcinek od węzła Bieruń do węzła Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia długości 2,9 km. Odcinek ten po wybudowaniu będzie wspólnym odcinkiem S1 oraz drogi krajowej 44, czyli obwodnicy Bierunia i Oświęcimia. Przenosimy się w okolice Bydgoszczy i Torunia. Tutaj wreszcie po wielu latach rozpoczęto przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem. Przetarg został podzielony na 4 odcinki o łącznej długości 50,7 km. Początek przetargu to węzeł Bydgoszcz Południe, gdzie S5 łączy się z drogą krajową nr 25. Koniec natomiast to węzeł Toruń Południe, gdzie S10 łączy się z autostradą A1. Przetarg został podzielony na 4 części długości 8,9, 8,6, 21,2 oraz 12 km. Droga będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Na odcinku 4, czyli od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe, przetarg obejmuje m.in. budowę drugiej nitki obwodnicy Torunia, likwidację nigdy nieużywanego SPO Toruń, koło A1 oraz budowę łącznika od S10 do centrum Torunia. Wreszcie więc, jadąc autem po A1, będzie dało się dojechać do Torunia od strony południowej. Rozpoczęto przetarg na drogę ekspresową S19 od węzła Babica do Jawornika długości 11,6 km. Rozpoczęto przetarg na drogę ekspresową S61 obwodnica Łomży od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno wraz z mostem przez Narew długości 12,9 km oraz droga krajowa 64 długości 7 km. Dopiero po wybudowaniu tego odcinka cała S61 zacznie spełniać w pełni swoją rolę.
Rozpoczęto przetarg na budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej długości 4,4 km wzdłuż drogi krajowej 73. Rozpoczęto przetarg na budowę drogi ekspresowej S74 Mniów-Kielce Zachód długości 16,4 km. Tym sposobem doszliśmy do części trzeciej. Omówię drogi, na które podpisano umowy z wykonawcami na ich budowę lub projekt ich budowy. I tak na pierwszy ogień idzie droga ekspresowa S6. Tutaj jest kilka odcinków. Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S6, czyli obwodnica Koszalina i Sianowa. Długość to 7,9 km. Wykonawcą będzie Polbud Pomorze. Wartość kontraktu wynosi 449 milionów złotych. Jest to dokończenie zaczętej kilka lat temu budowy. Pracę należało przerwać, ponieważ wzdłuż budowanej drogi znaleziono podziemne jezioro. Podpisano umowę na budowę drugiej jezdni wzdłuż obwodnicy Słupska długości 9,5 km. Generalnym wykonawcą jest Strabag. Wartość kontraktu to 128 milionów złotych. Jadąc dalej na wschód, podpisano umowę na S6 od węzła Bobrowniki do węzła Skurowo długości 13,2 km. Generalnym wykonawcą jest Aldesa. Wartość robót to 283 miliona złotych. Od Skurowa do Lęborka Zachód drogę wybuduje Intercore. Długość odcinka to 10,9 km. Wartość prac to 344 miliona złotych. Od Lęborka Zachód do Boże Pole Wielkie głównym wykonawcą prac będzie Budimex. Długość odcinka to 22 km. Wartość kontraktu 719 miliona złotych. Podpisano umowę na obwodnicę metropolitalną, czyli nową obwodnicę Trójmiasta. Od węzła Chwaszczyno do Żukowa drogę zrealizuje Budimex. Długość odcinka to 16,3 km, a wartość robót to 715 milionów złotych. Natomiast od Żukowa do węzła Gdańsk Południe, gdzie S6 spotka się z S7, drogę wybuduje Mirbut i Kobylarnia. Długość to 16,1 km. W ramach tego kontraktu wykonawca prac wybuduje również obwodnicę Żukowa długości 7,9 km. Wartość prac to 777 miliona złotych. Podpisano umowę na dokończenie budowy drogi ekspresowej S7 od węzła Leszno-Wola do węzła Tarczyn Północ. Długość drogi to 14,8 km. Głównym wykonawcą prac będzie Intercore, a wartość kontraktu to 511 miliona złotych. Jadąc dalej na południe, podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma przez węzeł Raci-Borowice do węzła Kraków-Nowa Huta. Na węźle Raci-Borowice S7 połączy się z budowaną właśnie drogą ekspresową S52, czyli północną obwodnicą Krakowa. Długość drogi S7, która będzie budowana, to 18,3 km, a główny wykonawca prac to Gulermak oraz Mosty Łódź. Wartość robót to 1 miliard 546 miliona złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Sztabina wzdłuż drogi krajowej nr 8. Długość to 4,2 km. Wykonawca prac to Budimex. Wartość robót to 135 milionów złotych. I zaraz obok podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli wzdłuż drogi krajowej nr 8. Długość to 15,1 km, a głównym wykonawcą prac będzie Budimex. Wartość robót to 249 milionów złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gostynia wzdłuż drogi krajowej nr 12. Długość to 17,3 km. Wykonawcami prac będzie Mirbut i Kobylarnia, a wartość robót to 247 milionów złotych. Dzięki tej drodze Gostyń przestanie być na pierwszym miejscu w Polsce wzdłuż dróg krajowych, gdzie ruch w obu kierunkach poprowadzony jest innym śladem. Mówiłem o tym filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S12, obwodnica Chełma, długości 13,6 km. Głównym wykonawcą prac będzie Strabag, a wartość prac to 442 miliony złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od miejscowości Krynice na połączeniu z drogą krajową 65 do węzła Białystok Zachód, gdzie S19 połączy się z S8. Jest to odcinek długości 10,2 km. Wykonawcami prac będzie POR i Uniweb. Wartość kontraktu to 405 miliona złotych.
Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno-Południe, czyli okolice Miejsca Piastowego, do węzła Dukla. Długość drogi to 10,1 km, wykonawcą prac będzie Strabag, a wartość kontraktu to 479 miliona złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Szczecinka wzdłuż drogi krajowej nr 20 o długości 4,3 km. Główny wykonawca prac to Budimex, a wartość kontraktu to 106 miliona złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich wzdłuż drogi krajowej nr 22 długości około 7 km. Wykonawca prac to Kolas, a ich wartość to 78 miliona złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Półtuska wzdłuż drogi krajowej nr 57 i 61 długości 19,8 km. Wykonawcą będzie Strabag, a wartość robót to 442 miliona złotych. Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S74 obwodnica Opatowa długości 6,7 km. W ramach tego kontraktu budowana będzie również obwodnica wzdłuż drogi krajowej nr 9 oraz wojewódzkiej 757. Drogę wybuduje konsorcjum Mostostal Warszawa oraz Acciona Construction. Łączna długość to 13 km, natomiast wartość prac to 404 miliona złotych. Tym sposobem doszliśmy do części czwartej. Omówię tutaj odcinki, na które wydano zgodę na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. Zgoda taka oznacza pozwolenie na budowę oraz m.in. wywłaszczenie. Po wydaniu ZRID-u wykonawca prac może rozpocząć roboty budowlane. I tak wydano ZRID dla 3 odcinków drogi ekspresowej S11 z Koszalina w stronę Poznania, a konkretnie do Bobolic długości 48 km. Wykonawcami prac są Kobylarnia, Mostostal Warszawa oraz Budimex. Bardzo się cieszę, że ta droga powstaje. Dziwi mnie jednak, że S11 najpierw powstaje w miejscu, gdzie natężenie ruchu wzdłuż całej S11 jest właściwie najmniejsze. Szkoda, że S11 nie buduje się w okolicy Poznania, gdzie ruch jest dużo większy. Powodem jest m.in. brak dokumentacji na odcinku w Wielkopolsce. Wydano ZRID na obwodnicę Chełmca i Nowego Sącza wzdłuż drogi krajowej nr 28. Długość to 1,5 km. Wydano ZRID również dla drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie Mrągowo. Długość 13 km plus 3 km drogi krajowej nr 59. Główny wykonawca prac to firma POR. Prace zostały już rozpoczęte. I na koniec słynna truskawka na torcie, czyli drogi, które zostały otwarte. A więc otwarto drogę ekspresową S19 Janów Lubelski - Lasy Janowskie długości 8 km. Otwarto drogę krajową nr 61 przebiegającą przez Legionową długości 1,8 km. Rozbudowa polegała na budowie 2 jezdni oraz ograniczeniu dostępności do drogi głównej ze zjazdów bramowych. Otwarto drogę ekspresową S61 Śniadowo-Łomża Południe długości 17 km. Droga znajduje się pomiędzy Ostrowem Mazowiecką a Łomżą. Fajnie, że tą drogę otwarto, ale na razie ruchu po niej zbyt dużego nie przewiduję. Powodem jest brak obwodnicy Łomży oraz połączenia z drogą S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Otwarto drogę ekspresową S61 od Stawisk do Szczuczyna długości 18 km. Oraz oddano do użytku drogę krajową nr 63 obwodnicę Kisielnicy na północ od Łomży. Długość to 2,5 km. Droga ta ma węzeł z drogą ekspresową S61, nazwany, nie wiedzieć czemu, Kolno. Oraz otwarto drogę krajową nr 77, czyli obwodnicę Stalowej Woli i Niska. Długość drogi to 15,3 km. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.